Cześć, ja nazywam się Agnieszka Jakubowska i witam Cię serdecznie na moim kanale o regułach gry w golfa. W golfa gramy w przepięknych okolicznościach przyrody, ale dzisiaj zastanowimy się, na ile wolno nam jest w nią ingerować. Zapraszam do oglądania. Nie zawsze nasza piłka leży w sytuacji idealnej i czasami jest tak, że niektóre rzeczy przeszkadzają nam w wykonaniu następnego uderzenia. Reguły gry w golfa przychodzą nam na szczęście z pomocą i pozwalają nam usunąć przed zagraniem naturalne utrudnienia ruchome. Mogą to być na przykład liście, kamienie, szyszki, patyki albo stara ścięta trawa. Te wszystkie rzeczy możesz usunąć, ale tylko pod warunkiem, że nie są na trwałe związane z gruntem, że nie rosną, bo tylko wtedy, jeżeli są luźne, mogą być naturalnymi utrudnieniami ruchomymi. Przy ich usuwaniu zawsze bardzo uważaj, żeby nie poruszyć swojej piłki. Usunąć je możesz w każdym miejscu na polu, nie tylko na fairwayu czy w rafie, ale też w obszarze kary, a nawet w bunkrze. Nie każdy jednak pamięta o jednym bardzo istotnym wyjątku. Otóż wszystko to, co jest przylegające do piłki, nie jest naturalnym utrudnieniem ruchomym. Jest z piłką jakby sklejone i nie może zostać usunięte przed wykonaniem uderzenia. Dlatego zostawiłam ten ostatni liść. No a co w takim razie z tymi rosnącymi, jeżeli one przeszkadzają nam w uderzeniu? Czy możemy je sobie wyrwać? Tego robić nie wolno. Tego, co Ci przeszkadza w wykonaniu uderzenia, a rośnie, nie możesz ani wyrwać ręką, ani wykosić przy użyciu kija golfowego. Nie możesz też niczego złamać, nawet wtedy, jeżeli gałązka była sucha. Reguły gry w golfa wyraźnie mówią, że graczowi nie wolno niczego przesuwać, odginać ani łamać. Niczego rosnącego albo przyczepionego naturalnego obiektu. To jak to w takim razie jest z tym odginaniem? Czy wolno nam zrobić coś takiego jak na filmie? Widzimy bardzo wyraźnie, że gracz mocno odgiął drzewko po to, żeby móc ustawić się do uderzenia. Czy graczowi wolno odgiąć te trawy, które przeszkadzają mu w wykonaniu uderzenia? Czy wolno mu je nadepnąć? Gracz powinien stanąć w taki sposób, żeby w miarę możliwości niczego nie odginać, nie łamać, ani nie przygniatać. Jeżeli piłka gracza znajduje się pod drzewem, to gracz nie może wejść tam, zrobić sobie miejsce nogami, przydepnąć gałęzi, które mu przeszkadzają w swingu i w ten sposób wykonać uderzenie. Takie działanie byłoby niezgodne z regułami gry w golfa. Niezależnie od tego, czy to będzie drzewko, czy to będą jakieś mniejsze lub większe trawy, nie wolno ich odginać od ich naturalnej pozycji, tylko po to, żeby graczowi było wygodnie i żeby zapewnił sobie jak najbardziej komfortowe warunki do wykonania uderzenia. Gracz musi poradzić sobie z zaistniałą sytuacją w taki sposób, żeby niczego nie łamać i nie odginać. Dlatego to Ty musisz dostosować się do otaczającej Cię przyrody, a nie tą przyrodę dostosowywać do siebie. Jeśli jest taka konieczność, to musisz tak ustawić się do uderzenia, żeby jak najmniej ingerować w otoczenie. Tak naprawdę reguły gry w golfa niczego nam nie obiecują i gwarantują nam w zasadzie tylko dwie rzeczy. Mamy prawo dostać się do piłki i mamy prawo ustawić stopy do uderzenia. Nie zmuszają nas, bo nie mogą, do deklarowania piłki nie do zagrania. Za każdym razem, jeżeli chcemy ją zagrać, mamy prawo to zrobić, mamy prawo tam wejść i ustawić stopy. I tutaj w zasadzie kończą się wszelkiego rodzaju gwarancje, bowiem cała reszta,
A przede wszystkim normalny swing i normalne ustawienie nie są już gwarantowane. I gracz musi zrobić to w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w otoczenie, żeby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Nie zawsze nasze położenie jest komfortowe. Czasami musimy przyjąć taką pozycję, żeby dostosować się do sytuacji. I dokładnie w ten sam sposób musimy dostosować się do sytuacji, kiedy nasza piłka leży pod drzewem. Może to polegać na przykład na tym, że będziemy musieli poradzić sobie wtedy, kiedy jedna gałąź będzie zasłaniała nam widok, a druga jeszcze przeszkadzała w swingu. Albo wtedy, kiedy nie możemy wyprostować się do uderzenia, ponieważ nad naszą głową znajduje się gałąź. Ponieważ jednak reguły dają nam gwarancję ustawienia stóp, minimalne przysunięcie gałęzi z tyłu, tak żeby ustawić się do piłki, nie będzie naruszeniem reguł. Jest to coś, co wolno nam zrobić pod warunkiem, że w sposób absolutnie minimalny będziemy ingerowali w swoje otoczenie. Ten temat nie należy wcale do łatwych. I z pewnością każda sytuacja będzie nieco inna. Każdą sytuację będzie trzeba ocenić osobno. Ale za każdym razem kluczem do prawidłowej odpowiedzi będzie postawienie sobie pytania, czy uderzenie zostało wykonane w taki sposób, że mniejsza ingerencja w otoczenie w zasadzie nie była możliwa. A co w sytuacji, kiedy gracz tak zrobi? Kiedy, nie zważając na otoczenie, będzie usiłował zagwarantować sobie komfortowe warunki. Kiedy będzie poprawiał swoją sytuację, na przykład poprzez odginanie, przesuwanie albo łamanie czegokolwiek, co rośnie, otrzyma karę główną za naruszenie tej reguły, czyli 2 uderzenia w formacie stroke play, a przegranie dołka w formacie match play. I to już jest wszystko, co chciałam Ci powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Więcej na temat reguł dowiesz się z mojej książki Poznać reguły. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, koniecznie zostaw mi łapkę w górę i kliknij subskrypcję, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Ja już się z Tobą żegnam. Życzę Ci dobrej gry.